privilege that we can continue our study that we started a few weeks ago. Dziękuję, to przywilej. Cieszę się, że możemy kontynuować to, co zaczęliśmy kilka tygodni temu. The question of why do we get sick, we must answer. Musimy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chorujemy. The screen is not sharing. Can you? Musimy współdzielić ekran. Okay. Okay. So I have to share the screen so that we can see question, żebyśmy mogli widzieć prezentację. So where is disease coming from? That's our question. Skąd pochodzą choroby? To jest pytanie. And in order to give a clear answer, you must have a clear foundation for the study. I aby odpowiedzieć dobrze na to pytanie, musimy mieć dobry fundament w naszej nauce. And a clear foundation is an absolute foundation. A tym fundamentem jest absolutny fundament. That you use if you use absolute things to calculate a result, then the result must be also absolute. Jeżeli używamy absolutnych rzeczy, aby dochodzić do wyniku, te wyniki również możemy uznać za absolutne. If it is something about like life, then we need to have clear answers, I mean absolute answers. Where is disease coming from? Jeżeli mówimy o życiu, to musimy zadawać, musimy dostać dobre pytania, dobre odpowiedzi, absolutne odpowiedzi, żeby móc odpowiedzieć na to pytanie. We cannot play with the human lives. We must give, as physicians, and everyone needs to know clear answers to what he knows why disease is coming from. Nie możemy bawić się życiem. Jako lekarze musimy dawać dobre odpowiedzi, abyśmy wszyscy wiedzieli, skąd biorą się choroby. So we have seen in our former lectures that we need the law as a absolute foundation. W poprzednich wykładach widzieliśmy, że potrzebujemy prawa jako podstawy tego, tej naszej nauki. And we also have seen that the human being is in itself as an object absolute. I widzieliśmy też, że istota ludzka jest w swojej esencji absolutna. So the structure, the way we are built is absolute, is not changeable. W strukturze to, jak jesteśmy zbudowani, jest absolutne i niezmienne. The function, how we function, is also not changeable. A funkcje, sposób w jaki funkcjonujemy, też są niezmienne. Yes, we can have a dysfunction or a disease, but that proves that function is absolute. Tak, możemy mieć dysfunkcję albo choroby, ale to tylko dowodzi tego, że ten sposób czy te funkcje są absolutne. Because you can only have a dysfunction when you have a function that is normal. Bo może być dysfunkcja jedynie w wypadku, kiedy jest jakiś stan normatywny. And then we also have basic needs. I również mamy podstawowe potrzeby. What we need as humans, all humans have the same as the basic needs. Czego potrzebujemy? Jako ludzie, wszyscy ludzie mają te same potrzeby. So we remember what we have learned in the lectures before. Pamiętamy, czego nauczyliśmy się w poprzednich wykładach. The human is a soul that he is composed on two different types of organs. Człowiek jest duszą, która składa się z dwóch części. And so we have the brain with all the physical organs. Mamy mózg ze wszystkimi fizycznymi organami. And we have our spirit who is able to think and make decisions. I mamy naszego ducha, który formuje myśli i podejmuje decyzje. And so we have seen that the spirit has an eye by which he sees everything. Widzieliśmy, że duch ma oczy, przez które widzi rzeczy. That's the identity. I to jest jego tożsamość.
Because who the Spirit thinks he is, that's how he views all things. Ponieważ to, czym duch myśli, że jest, to przez pryzmat tego widzi rzeczywistość. And I gave a comparison with a starting button. I dałem przykład przycisku do uruchamiania. So if you want to start a car, you push the start button. Jeżeli chcecie włączyć samochód, naciskacie przycisk. If you want to start something, you must have a starting button. Jeżeli chcecie coś włączyć, potrzebujecie włącznik. And so the human being also has a starting button where every action starts. I ludzkie ciało również ma taki włącznik, przez który wszystkie czynności są uruchamiane. And that starting button is the I. It's that what we know ourselves, who we are. I tym włącznikiem jest oko. To jest ten sposób, w jaki my widzimy, kim jesteśmy. So we must know where do our thoughts start. Więc musimy wiedzieć, gdzie zaczynają się nasze myśli. Where do the action of my finger and hand starts? Gdzie rozpoczyna się funkcja tego, jak działa moja ręka, w którym miejscu się zaczyna. And it starts with the button. I zaczyna się to od włącznika, which is identity. Którym jest tożsamość. I hope you remember that from the last lectures. Mam nadzieję, że pamiętacie to z poprzednich wykładów. But we'll come back to it because this starting button is the most important thing in the human life. Ale wrócimy do tego, dlatego że ten włącznik jest najważniejszą rzeczą w ludzkim życiu. And we must have this in control. I to jest coś, co powinniśmy móc kontrolować. In order to think correct, in order to do things right. Aby myśleć w dobry sposób, czy robić rzeczy we właściwy sposób. And not destroy ourselves. I aby się nie zniszczyć. So now we remember that the body and the spirit, they are functioning as channels. I pamiętamy, że ciało i duch działają jako kanały. And you know that from the last time that a channel must have an entrance and an exit. I pamiętacie to z poprzedniego razu, że kanał ma wejście i wyjście. And so the body as a physical organ can only react as a channel. I ciało jako fizyczny organ może jedynie reagować. It has no action of itself. Nie może wykonywać czy inicjować akcji. So when you give an input in something physical, it must react to that. Więc jeżeli wywrzemy wpływ na coś fizycznego, to powinno reagować. That's with all physical things the same. Tak jest ze wszystkimi fizycznymi rzeczami. The brain never does something on its own. Mózg nigdy nie robi nic sam z siebie. It only reacts to what is done unto it. I on tylko reaguje na to, co jest na to, co jest dokonywane na nim. That's different with the spirit. To jest inne od tego, co dzieje się z duchem. The spirit has an action and a reaction. Duch jest zdolny do akcji i reakcji. That means there must be nothing before I do something. I have an idea and I do it. To znaczy, że na początku nie ma nic, a później coś jest. Mam pomysł i mogę go realizować. That's action, that's not reaction. I start an action from myself. To jest akcja, nie reakcja. Ja zaczynam coś z siebie, sam z siebie. And that's a very important difference that we need to understand in order to know how we function and control our thoughts. I to jest bardzo istotna rzecz, którą trzeba zrozumieć, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób możemy kontrolować nasze działania i myśli. So we might react to a certain situation.
Więc możemy reagować na pewne sytuacje, but we don't need to react to a certain situation. ale nie musimy reagować na pewne sytuacje. And we might have no situation around and we act and do something from ourselves. I możemy też nie mieć żadnej sytuacji wokół, a jednak podejmować działanie i coś robić. This action is not in the physical items. I to działanie nie dotyczy rzeczy fizycznych, znaczy nie wychodzi z tej fizycznej części. And as the brain is a very sophisticated organ, it still cannot act, it can only react. I pomimo tego, że mózg jest bardzo zaawansowanym organem, nie może działać, może jedynie reagować. As a result of this, all physical things are governed from outside. W związku z tym wszystkie fizyczne rzeczy muszą być zarządzane z zewnątrz, kierowane z So a zewnątrz. computer follows commands. Na przykład komputer podąża za instrukcjami. He does have no own action. Nie wykonuje własnych działań, czyli nie podejmuje inicjatywy. The spirit acts from inside out. Duch działa od wewnątrz do zewnątrz. Only he can govern himself. No one can govern him from outside. Tylko on może sam sobą zarządzać. Nikt nie może zarządzać nim. He has the full control over himself. Ma pełną kontrolę samego siebie. That's very important to understand. I to jest bardzo istotne, aby to zrozumieć. So both of them are dependent on needs in order to function. Obie te części są zależne od swoich potrzeb, aby mogły działać, mogły funkcjonować. So the body needs electricity and chemistry. Ciało potrzebuje chemii i elektryczności. And the spirit needs information, A duch potrzebuje informacji, but he also needs to connect to a source where the information comes from. ale również musi podłączyć się do źródła, z którego pochodzi informacja. So both have two different needs. I tak obie te części mają inne potrzeby. As we have seen according to the law, that we always need two different elements in order to bring something to function. Jak widzieliśmy w prawie, zawsze potrzebujemy dwóch rzeczy, aby móc funkcjonować. And we find this as well in the physical world as in the spiritual world. I widzimy to zarówno w świecie rzeczy takim fizycznym, jak i w świecie duchowym. Now we remember once again the basic law of nature. Pamiętamy podstawowe prawo natury. Nothing can exist or function by itself. Nic nie może istnieć samo z siebie. Nothing can do anything for itself. I nic nie może zrobić czegokolwiek z siebie. Those are the two basic things that we all need to know in order to govern ourselves correctly. I to są dwie podstawowe rzeczy, które musimy znać, aby móc zarządzać sobą w odpowiedni sposób. Everything needs first to take and then to give. Wszystko musi na początku brać, a później dawać. There's an entrance and an exit. Jest wejście i wyjście. And has a cause and an effect. Jest przyczyna i skutek. And it all works together in a circuit. I wszystko to funkcjonuje razem w cyklu. Only in a circuit function is possible. Jedynie w takim obiegu jest to możliwe. Now we want to see the dependencies that the brain and the spirit has. Chcemy zobaczyć, jakie zależności mózg i duch mają. So we have in the spirit the wrong identity, the lie that we have seen last time. I mamy w duchu złą taką świadomość, kłamstwo. And we have in our body is bound to nature for chemistry. A nasze ciało jest przywiązane chemicznie do natury.
And so the question is, to whom is the spirit bound? Pytanie brzmi, do kogo przywiązany jest duch? Because if he believes he's a God, he thinks he's independent. Ponieważ jeżeli on myśli, że jest Bogiem, to myśli, że jest niezależny. But disease and the behavior of man prove that he is dependent. He's not independent. Ale działania człowieka i choroby dowodzą, że on nie jest niezależny. So let's look to the two identities that we can have. Spójrzmy na dwie tożsamości, które możemy mieć. So if we believe we're a God, then we think we're spiritually independent. Jeżeli wierzymy, że jesteśmy bogami, to znaczy, że jesteśmy duchowo niezależni. If we are a child of God, we know that we need love from God. We are spiritually dependent. Jeżeli jesteśmy dzieckiem Bożym, to znaczy, że potrzebujemy miłości, to znaczy, że jesteśmy od Niego zależni. If we believe we are a God, we think that everything is ours. Jeżeli myślimy, że jesteśmy bogami, to myślimy, że wszystko jest nasze. Everything is mine. Wszystko jest moje. But if I'm a creature, then nothing is mine. Ale jeżeli jestem stworzeniem, to wtedy nic nie jest moje. If I think I'm a God, I do everything out of myself, with my own power. Jeżeli myślę, że jestem Bogiem, to wtedy robię wszystko sam z siebie, z mojej mocy. If I know that I'm a creature of God, I can do nothing out of myself. I need first to take in order to do something. Jeżeli jestem stworzeniem Boga, to znaczy, że nic nie mogę zrobić sam z siebie. Najpierw muszę brać, aby później coś dać. If I believe I'm a God, everything revolves around me. I jeżeli myślę, że jestem Bogiem, wtedy wszystko kręci się wokół mnie. And if I'm a creature, nothing revolves around me. A jeżeli jestem stworzeniem, to nic nie kręci się wokół mnie. So those are very evident things and most important to understand who we are. I to są bardzo oczywiste rzeczy, które musimy zrozumieć, żeby wiedzieć, kim jesteśmy. Now we have seen that the only question that brings us into trouble is when we lose something. I pamiętamy, że jedyne pytanie, które sprowadza kłopoty na nas, to jest, kiedy tracimy. And yes, we can lose a friend, we can lose a car, we can lose a house, or whatever items, we can lose them. No i tak, możemy stracić przyjaciół, samochód, dom, możemy tracić różne rzeczy. But the question, is this loss personal or is it not personal? Ale pytanie brzmi, czy to jest personalna utrata, czy jest nie, taka osobista, czy też nieosobista utrata? Because about my evaluation of the event, it will be the result if I'm happy or unhappy. Ponieważ to z takiej ewaluacji tego, co się wydarzyło, rezultatem jest to, że jesteśmy albo szczęśliwi, albo nie. If I believe that I'm a God and I lose a friend or a wife, jeżeli myślę, że jestem Bogiem i stracę przyjaciela albo żonę, then I think that loss is personal. Wtedy myślę, że ta utrata jest osobista. You see, in the lectures before, we saw this case where the wife believes the husband is her own possession. I tak jak widzieliśmy w tym przykładzie z poprzedniego wykładu, mieliśmy kobietę, która wierzyła, że jej mąż jest jej prywatną własnością. And if my spouse is mine and he dies or he goes with another one, then I consider the loss is personal, it's mine. Jeżeli mój współmałżonek jest mój i odejdzie, znaczy umrze albo odejdzie do innej osoby, to wtedy ta strata jest personalna, bo ona była moja. And this will lead to all kinds
of physical symptoms. I to będzie prowadziło do różnego rodzaju fizycznych symptomów. Because the spirit thinks he has lost something personal. Ponieważ duch myśli, że utracił coś osobistego. If he knows that he's a child of God, jeżeli on myśli, że jest dzieckiem Boga, he says, well, my husband left me, but it's not my personal loss because it's not my husband. Myśli, mój mąż mnie opuścił, ale to nie jest moja strata, bo on nie należy do mnie. It doesn't belong to me as my possession. Nie należy do mnie jako moja własność. And so you're free. Więc jesteś wolny. So no disease will appear. Więc żadna choroba nie pojawi się. Because you will think correct. Ponieważ myślisz we właściwy sposób. But if it's your possession, that is when you believe you're a God, then that loss is personal. Ale jeżeli myślisz, że to jest twoja osobista sprawa, kiedy jesteś Bogiem, no wtedy ta strata jest osobista, tak. And that will take you as a prison. I ona zacznie cię więzić. But if you know that you're a creature, then you know whoever lost something, it's God who lost the husband. It's God who lost the person. Ale jeżeli jesteś stworzeniem, to wiesz, że ten, kto stracił, to jest Bóg. To on stracił, to on traci. It's not my loss. To nie jest moja strata. But if I believe I'm a God, then I'm the victim. Ale jeżeli myślę, że to ja jestem Bogiem, to wtedy ja jestem ofiarą. And I have to revenge myself on him. I wtedy muszę się mścić. I had once a situation in which the husband was unfaithful to his wife. Miałem raz przypadek, gdzie mąż był niewierny swojej żonie. And the wife thought it would be a good idea to revenge herself on him. I wtedy żona myślała, że byłoby dobrym pomysłem, aby się na nim zemścić. To also become unfaithful to him. I samej też być niewierną. So that they should be one to one. I wtedy mieliby 1 do 1. But you see, when the husband knew or got the news that she was unfaithful to him, ale widzicie, kiedy mąż dowiedział się, że ona była mu niewierna, he got very upset. Bardzo był dotknięty tym. He couldn't bear it. Nie mógł tego znieść. And so, even though they still stayed together, their relationship was not a good one. I pomimo tego, że wciąż byli razem, ich związek nie był już dobry. Because the husband always reminded her, you are doing what you have done, what you have done. Ponieważ mąż zawsze jej przypominał, a zrobiłaś to, co zrobiłaś. So now they were both the victim of each other. I wtedy byli już oboje ofiarami siebie nawzajem. Not a good life. Niedobre życie. If both would believe the husband didn't betray me, he betrayed God. Gdyby oni myśleli, gdyby ona myślała, że mój mąż nie zdradził mnie, ale zdradził Boga. If the husband would believe the wife did not betray me, but it betrayed God. Gdyby mąż myślał, moja żona mnie nie zdradziła, ale zdradziła Boga. Then they could live together quite nice. Wtedy mogliby żyć całkiem dobrze. Razem. Because none of them would play the victim. Ponieważ żadny z nich nie grałby ofiary. So there is just one issue in the human life. Could you please repeat? There is just one problem in the human life. Jest tylko jeden problem w ludzkim życiu. There are not more problems, it's just one. Nie ma więcej problemów, jest tylko jeden. And that is this button by which we start all our actions. I to jest ten przycisk, którym rozpoczynamy wszystkie nasze działania. That's the wrong identity that we believe we're God.
I to jest zła tożsamość. To wtedy, kiedy myślimy, że jesteśmy Bogiem. And the first and worst symptom of this is that we believe we are spiritually independent. I pierwszym i najgorszym symptomem tego jest to, kiedy myślimy, że jesteśmy duchowo niezależni. And believing you're spiritually independent, you are just behaving all the time very dependent. A myśląc, że jesteśmy bardzo niezależni, to i tak zachowujemy się tak, jakbyśmy byli zależni. I could see the spiritual dependency as being an absolute because I saw it in the children. I ja mogę patrzeć na tą zależność, duchową zależność jako absolut, dlatego że widzę ją też u dzieci. So we know that the mother has a body and a spirit. I wiemy, że matka ma ciało i ducha. And we also know the child has a body and a spirit. I wiemy, że dziecko też ma ciało i ducha. And we know that when two half cells and half spirits come together, there is a new individual made in the mother's womb. I wiemy, że kiedy te dwie połówki, komórki się łączą, komórki i ducha, I don't know if I understood that correctly. The spirit and the cells join, or is it just when the mother cell and the father cell join together, half, you know. Kiedy komórka ojca i matki się łączą tak jakby w łonie matki, that we can see, but also the spirit must come together, half from mother, half from father. To widzimy, obserwujemy, ale również duch musi przyjść w połowie od matki i w połowie od ojca. And so new life is made. I w ten sposób nowe życie zaczyna się. But this new life now has dependency. It must feed from somewhere. Ale to nowe życie jest zależne, musi skądś czerpać. So the body of the child connects with the umbilical cord to the body of the mother. Więc ciało dziecka łączy się przez pępowinę do ciała matki. How dependent is the body of the child from the body of mother in order that it should grow and exist? W jakim stopniu jest zależne ciało dziecka od ciała matki, aby mogło rosnąć i istnieć? I hope everyone knows that's 100%. Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, że to 100%. If something happens to the mother and she die, the child must die as well. Jeżeli coś stanie się matce i ono umrze, dziecko również musi umrzeć. Because in the mother's womb it's totally dependent on mother's body. Ponieważ w łonie matki ono jest w pełni zależne od matki. So the child binds itself in order to take, because it needs to take. I dziecko przywiązuje się, aby móc brać. And of course, it has also a spiritual umbilical cord. I oczywiście ma również taki duchowo taką pępowinę. This binds even before the body binds to mom, the spirit binds to mother spirit. I to jest związane jeszcze wcześniej, zanim ciało łączy się, ciało dziecka z ciałem matki. How dependent is the spirit of the child from the spirit of the mother? Jak bardzo zależny jest duch dziecka od ducha matki? It's again 100% dependent. Również to 100% zależności. Child needs to take from mother. Dziecko musi brać od matki. And the binding of the child happens through through the trust that the child has in mother. I to przywiązanie do matki u dziecka powstaje poprzez zaufanie, które to dziecko ma do matki. So in medicine, we all know about the physical umbilical cord.
I w medycynie wszyscy wiemy o tej fizycznej pępowinie. But we don't know nothing about the spiritual umbilical cord. Ale nie wiemy nic o duchowej pępowinie. Because we're not aware that the spirit, the child and the mother must have a spirit. Ponieważ nie wiemy, czy nie zdajemy sobie sprawy, że zarówno matka, jak i dziecko muszą mieć ducha. And this comes from the idea that we are a God, we are spiritually independent. I to pochodzi z tej idei, że jesteśmy bogami, że jesteśmy duchowo niezależni. Because if we would know that we are spiritually dependent, we all would know the spiritual umbilical cord is also there and is most important for the development of a child. Ponieważ gdybyśmy wiedzieli, to byśmy wiedzieli też, że ta duchowa pępowina jest istotna w tym rozwoju dziecka duchowym. So the time comes when the child needs to get out of mother's womb. I przychodzi czas, że dziecko musi wydostać się z łona matki. But before we look to that, we know that the spirit of the child gives to its own body that what it takes from the spirit of mother. Ale zanim to się stanie, wiemy też, że ciało dziecka bierze od matki duch dziecka bierze od matki to, co jest potrzebne jego ciału. It's very important to understand that the governing of how the body develops in mother's womb is under the control of the spirit of the child. I to bardzo istotne, aby to zrozumieć, że to, w jaki sposób rozwija się ciało, jest kontrolowane przez ducha. Because we have seen by the law, the brain or the body cannot control itself. Bo znamy z prawa, że ciało nie może kontrolować samo siebie. It cannot function by itself. Nie może działać samo z siebie. It must be governed by a spirit. Musi być zarządzane przez ducha. And if in the adult the spirit governs the body, then in the baby it must be the same. Jeżeli u dorosłego to duch kieruje ciałem, to u dziecka musi być tak samo. That's why when we have disorders during pregnancy, dlatego mamy różne takie nieprawidłowości podczas ciąży. They are usually caused by the spirit of the child who takes something from mother's spirit which is not very well. I to zazwyczaj wynika z tego, że duch dziecka wziął od matki coś, co było niewłaściwe. So we remember that also the mother's body need to feed from somewhere. I pamiętamy o tym, że ciało matki też musi skądś czerpać. And the mother is bound to nature because she needs chemistry. A matka jest związana z naturą, ponieważ potrzebuje chemii. So, but to whom is the spirit of mother bound? Ale do kogo jest przywiązany duch matki? Has she also dependency, a spiritual one? Ma swoją taką zależność, duchową zależność. Now, of course, she has a husband, a mother, a father, and so on. Oczywiście ona ma męża, matkę, ojca i tak dalej. She binds herself in trust to them. Przywiązuje się ona do nich przez zaufanie. So when the husband has an issue, więc jeżeli mąż ma problem, the mother takes it over. Matka go przejmuje. She gives to her body a wrong electrical impulse. Daje swojemu ciału niewłaściwy impuls elektryczny. Which brings her body a stress. Który przynosi stres jej ciału. But at the same time, the child picks up what the mother has and gives it also to her body. Ale w tym samym czasie duch dziecka robi to samo i przekazuje to swojemu ciału. So, can you tell you many stories in which the mother is unhappy because of the father? Więc znamy wielokrotnie historie, gdzie matka jest nieszczęśliwa ze względu na ojca. And the child is sick.
i dziecko choruje. Because the child must feed from mother's spirit. Ponieważ dziecko musi czerpać z ducha matki. Now, when the child comes out of the mother's womb after 9 months, kiedy dziecko przychodzi na świat po 9 miesiącach, it still has the need for chemistry. Wciąż ma potrzebę chemii. But now the source is not anymore the mother's body, ale źródłem nie jest już ciało matki, but nature. ale natura. And we know at the beginning she still feeds from mother milk and so on. Ale wiemy, że na początku jeszcze ona żywi się mlekiem matki. But that is also limited in time, so you need to go to nature, where you find all those things that your body needs from chemical level. Ale to jest ograniczone w czasie, więc musimy przejść na to, co zapewnia natura, na to źródło tego, co chemiczne. But the question is, what happens with the umbilical cord of the spirit when the child is born? Ale pytanie jest, co dzieje się z tą duchową pępowiną w momencie, kiedy dziecko się rodzi? Is it still there? I czy ona wciąż tam jest? Or is it gone? A czy już jej nie ma? Now, it's very evident to jest bardzo oczywiste, that the child's spirit is still bound to mother's spirit. To jest bardzo oczywiste, że duch dziecka jest wciąż przywiązany do ducha matki. So a child always thinks about her mother. I dziecko myśli wciąż o swojej matce. And that's what we need to understand, that when a child is born, it's not yet an adult. I musimy to zrozumieć, że kiedy dziecko się rodzi, to jeszcze nie jest dorosłym. It needs the presence of mother. Potrzebuje obecności matki. And it needs to have a mother which is a happy mother. I potrzebuje matki, która jest szczęśliwa. You see, there is a situation in which the mother is unhappy with father. I rozważmy sytuację, w której matka jest w konflikcie, czy jest niezadowolona z ojca. So the child reacts to that. W takiej sytuacji dziecko reaguje na to. And it can either react with a physical disease, i może reagować z fizyczną chorobą, or with a disorder like attention disorder, behavior change. Albo taką nieprawidłowością jak zaburzenia uwagi. So whenever the mother has an issue with father, że zawsze, znaczy kiedy matka ma problem z ojcem, the child perceives that and wants to help mother, but by wanting to help, it makes its own body sick. I kiedy dziecko to odbiera, to ono chce pomóc swojej matce, ale przez to sprawia, że jego ciało zaczyna być chore. So there was once a mother, she had 2 children, and the one child made recurrent ear infection on the right ear. Był przypadek matki, która miała 2 dzieci i jedno z nich miało nawracające zapalenie ucha. And she came to me and said, but I have no issue with my husband. I ona przyszła do mnie i powiedziała, nie mam żadnego problemu z moim mężem. So, because this is a subconscious issue, that's why we must understand it. I ponieważ to jest podświadomy problem, dlatego musimy go zrozumieć. The body can never lie. Ciało nie może kłamać. If you get a recurrent, again and again, an ear infection, then the child must have some conflict. Jeżeli to dziecko ma nawracające zapalenie ucha, to musi mieć jakiś konflikt. But you cannot help the child to change the thinking because it has no awareness. It's not conscious.
Nie możesz dziecku pomóc zmienić jego sposobu myślenia, bo ono nie jest jeszcze tak świadome. You need to help the mother understand the process. Musisz pomóc zrozumieć problem matce. Why the child gets sick. Dlaczego dziecko choruje? So I asked that mother that says, I have a good relationship with my husband and there is no reason that my child should get from there its infections. I ta matka powiedziała, nie mam żadnego problemu z moim mężem, więc nie ma powodu, dla którego moje dziecko miałoby z tego źródła jakieś infekcje. And then I said to her, I ask you, does your husband work? I wtedy zapytałam ją, czy twój mąż pracuje? He said, yes. Ona odpowiedziała, tak. I said, does he work much or not so much? Czy on pracuje dużo, czy nie za dużo? Now you know that all men work hard and work much usually. I wiecie, że zazwyczaj ludzie pracują dużo i długo. So I asked her, does he come home late? Does he come home late? Pytam, czy on wraca do domu późno. And she said, yes. Ona odpowiedziała tak. And do you miss him because he comes late home? Czy brakuje ci go, dlatego że wraca tak późno? I said, yes, oh yes, I miss him. Tak, brakuje mi go. Well then, that you miss your husband is that what makes your child sick. Więc to, że brakuje ci męża, to sprawia, że twoje dziecko choruje. Because the spirit of the child needs a happy mother. Ponieważ duch dziecka potrzebuje szczęśliwej matki. So that it feels good. Aby móc czuć się dobrze. But now that the husband doesn't make mother happy because he's not there. Ale tak jak teraz mąż nie sprawia, że matka jest szczęśliwa, bo nie ma go. The child wants to make mother happy. Dziecko chce sprawić, żeby matka była szczęśliwa. But it cannot take the place of father. Ale nie może zastąpić miejsca ojca. And then it still tries it. Ale i tak próbuje. But it tries it by force. Ale próbuje na siłę. And whenever we put force or try something that we cannot do, then somewhere in our body we get the symptom. Ale wtedy, kiedy próbujemy zrobić coś na siłę albo zrobić coś, czego nie możemy zrobić, to wtedy zaczynamy mieć symptomy w ciele. So there is also a experimental proof of the spiritual umbilical cord. Istnieje również doświadczalny dowód istnienia tej duchowej pępowiny. You can measure the electricity of the child and the electricity in the mother's brain. Można zmierzyć poziom impulsów elektrycznych w głowie dziecka i matki. And whenever the mother changes the wave because she thinks different, i kiedy matka zmienia fale mózgowe, dlatego że myśli inaczej, in the same moment the child changes also her waves after the mother. W tym samym momencie dziecko również zmienia swoje fale mózgowe i podąża za matką. So that was an amazing experiment. To był niesamowity eksperyment. And they could not figure out how that works. Nie mogli dojść do tego, jak to się dzieje. Because scientists don't know about the spirit. Ponieważ naukowcy nie wiedzą o duchu. And so they came up with the idea that there are mirror neurons. I wtedy sformułowali ten koncept, że istnieją neurony lustrzane. So the neurons from the child's brain mirror in the neurons from the mother's brain. I neurony lustrzane odbijają, czy reflektują to, co jest w neuronach lustrzanych u matki. How shall that work? Jak to miałoby działać? Because it's a physical thing. The brain is in the head, in a big skull. Ponieważ to jest fizyczna rzecz. Mózg jest w głowie, w czaszce. It's in a liquid. Zanurzony w cieczy. Everything is dark. Wszędzie jest ciemno.
can there happen mirrors? Jak miałyby tam być jakieś lustra? So they could make this experiment until a certain distance between mother and child. I oni byli w stanie przeprowadzić ten eksperyment jedynie w jakiejś odległości. So if the distance is too big, then the umbilical cord is interrupted. Jeżeli odległość między matką a dzieckiem jest zbyt duża, wtedy ta pępowina jest zaburzona. And so then also the child gets into stress. I wtedy dziecko zaczyna się stresować. So by the physiological law, this umbilical cord should not be interrupted from mother until the age of 12. I ze względu na to fizyczne prawo, ta pępowina nie powinna być zaburzana czy naruszana do wieku 12 lat. So the child should spend until the age of 12 in close to the mother. Więc dziecko do wieku 12 lat powinno spędzać czas blisko matki. So that's why the first 7 years this should not be disconnected. I dlatego przez pierwsze 7 lat oni w ogóle nie powinni być rozdzielani. Because when the disconnection happens, the child is like you take the fish out of the water. I kiedy dochodzi do tego rozdzielenia, to tak jakbyście wyjęli rybę z wody. So to make this point clear, aby ten punkt był bardzo przejrzysty, we have a great example in the children that get sick in the kindergarten. Mamy świetny przykład tego, kiedy dzieci chorują w przedszkolu. So why do children almost all get sick in the kindergarten? Dlaczego dzieci tak często chorują w przedszkolu? Or some people give their child even earlier to childcare. Albo kiedy rodzice dają dzieci jeszcze nawet w młodszym wieku pod opiekę. What happens with the child when it's separated from mother so early? Co dzieje się z dzieckiem, kiedy jest oddzielone od matki w tak wczesnym wieku? Even if it's for a few hours in a day. Nawet jeżeli to jest tylko na kilka godzin w ciągu dnia. It leads to a disease or a bad behavior. Prowadzi to do chorób lub złego zachowania. So there was a mother that sent her child to the kindergarten. Był przypadek matki, która oddała swoje dziecko do przedszkola. After 4 days, the child got sick. Po 4 dniach dziecko zachorowało. She kept him home for 2 weeks to recover. Miała je w domu przez 2 tygodnie, aby doszło do siebie. After 2 weeks, when he was healthy, she sent him again to kindergarten. Po 2 tygodniach, kiedy było zdrowe, oddała je z powrotem do przedszkola. After 4 days, the child got sick again. Po 4 dniach dziecko znowu zachorowało. She treated it for 2 weeks at home. Opiekowała się nim przez 2 tygodnie w domu. And then sent him again back to kindergarten. Oddała je znowu do przedszkola. And after 4 days, the child got again sick. Po 4 dniach dziecko znowu zachorowało. This happened 9 times. To stało się 9 razy. Until she came to see me. I wtedy przyszła się ze mną zobaczyć. And I could tell her, that's normal. I ja wtedy jej powiedziałem, że to jest normalne. You have to keep your child at home. Musisz trzymać swoje dziecko w domu. And I explained this in the animal world. I wyjaśniłem to na przykładzie tego jak świata zwierząt. The animal mother or the animal family keep the animal child with them as long as God has set it to be. Zwierzęce matki mają przy sobie dzieci tak długo, jak zaprojektował to Bóg. If by the bear's example, the children stay 3 years with the bear mother. W przypadku niedźwiedzi, małe niedźwiadki są z matką przez 3 lata. Until they are on their own. Aż są samodzielne. In the elephants, I think it's
11 years W przypadku słoni jest to 11 lat. that you're kept into the family. Tak, że jesteście w rodzinie. They don't leave their children alone somewhere. Nie zostawiają swoich dzieci gdzieś samych. But amazing is that the human being who has a reason Ale niesamowite jest to, że człowiek leaves his own child before the time. zostawia swoje dzieci, zanim jest do tego wyznaczony czas. There was a 2-year-old child that had a difficult behavior. Miałem przykład 2-letniego dziecka, które miało źle się zachowywało. And the mother came with the child to me, to see me. I matka tego dziecka przyszła, aby się ze mną zobaczyć. And the history was that the mother was a medical student. A jej przypadek, ona była studentem medycyny. And the mother dreamed from her childhood to become a doctor. I matka od dziecka marzyła, aby zostać lekarzem. But she got pregnant to be a student from her husband. I w czasie, kiedy była na studiach, ze swoim mężem zaszła w ciążę. So she got a child. Dziecko się urodziło. But she did not interrupt her medical study. Ale ona nie przerwała swoich studiów medycznych. But left the child with the grandmother. Ale zostawiła dziecko z dziadkami. And she was almost the whole day at the university. I spędzała prawie cały dzień na uniwersytecie. And the child was not well. A dziecko nie czuło się dobrze. He didn't have physical disease, so obvious. Nie miało fizycznych chorób, to było oczywiste. But his behavior was terrible. Ale jego zachowanie było straszne. And then I said to the mother, and I explained her that the child needs her. I wtedy wyjaśniłem matce, że jej dziecko jej potrzebuje. Because would a mother take out her child after 20 weeks and say, okay, now it must be dependent and I take it out of my womb? Bo czy matka mogłaby po 12 miesiącach, po 12 tygodniach wziąć dziecko i powiedzieć, że ono już jest niezależne, mogę je usunąć z mojego łona? No mother would do that. Żadna matka by tego nie zrobiła. Oh, when we have issues to losing the child and they lie down for weeks, for months, just not to lose the child. Jeżeli jest zagrożenie ciąży, to one leżą tygodniami, miesiącami, aby tylko dziecka nie stracić. Because the child needs to stay a certain amount in the mother's womb until it can come out. Ponieważ dziecko musi być przez określony czas w łonie matki, zanim może z niego wyjść. So, now that the child is out of mother's womb, not knowing the spiritual umbilical cord, we don't know what happens with our children. I teraz, kiedy dziecko jest na zewnątrz, nie wiemy o tym, że jest ta duchowa pępowina, chcemy, żeby dziecko było samodzielne, czy on samo z sobą. So, do the grandparents love the child? Czy dziadkowie kochają dzieci? Yes. Tak. But the grandparents are not mother. Ale dziadkowie nie są matką. The child needs mother, not grandmother, in order to feed well. Dziecko potrzebuje matki, nie babki, aby mogło czerpać. It also binds to grandmother and grandfather, but they can never replace mother who is first. I ono oczywiście przywiązuje się też do dziadków, ale oni nigdy nie mogą zastąpić matki, która jest pierwsza. There is no other way. That's the law of nature. Nie ma innego sposobu. To jest prawo natury. That's how God made it. Tak Bóg to stworzył. And this was a Christian mother. I to była chrześcijańska matka. And I said to her, powiedziałem jej, I said, look, you can study medicine when you're 60 years old. Powiedziałem jej, zobacz, możesz studiować medycynę, kiedy będziesz mieć 60 lat. You can study medicine whenever you want. Możesz studiować medycynę, kiedy chcesz.
But this child at the age of 2 Ale to dziecko w wieku 2 lat has no choice. It needs you by all means. nie ma wyboru. Ono potrzebuje cię ze wszystkich sił. And you must be around the child. I ty musisz być przy tym dziecku. And you must educate your child. I musisz uczyć swoje dziecko. It's only you can do that and not the grandparents. Tylko ty możesz to zrobić, a nie dziadkowie. Now, it did not feel so good for her when I told her that. Więc to nie brzmiało dla niej dobrze, kiedy to ode mnie usłyszała. But we had 3 times we met in a certain time. Ale spotkaliśmy się w ciągu jakiegoś czasu 3 razy. And I encouraged her. I wspierałem ją. I said, either you take the child with you to university. Albo bierzesz to dziecko ze sobą na uniwersytet. Which would not be very good, but it would still be better than leave it to the grandparents. Nie byłoby to bardzo dobre, ale byłoby to lepsze niż zostawiać je z dziadkami. It would be a less evil. Byłoby mniej złe. Or you quit with medicine and stay home and educate your child. Albo mogłabyś zrezygnować z medycyny, zostać w domu i opiekować się swoim dzieckiem. Now she was very hesitant. Miała oczywiście duże opory. But finally she decided to freeze medical study for 1 year. Ale w końcu zdecydowała zamrozić, wstrzymać swoje studia na 1 rok. So she froze that 1 year. Więc zatrzymała je na 1 rok. And took care for her child. I zajęła się swoim dzieckiem. The child immediately changed. Dziecko natychmiast się zmieniło. The child couldn't believe that mother now is just there for her. Dziecko nie mogło się nadziwić, że matka jest nagle dla niej cały czas. The behavior went back, became good. Zachowanie zmieniło się na dobre. But not totally good, because the child was afraid what mother would do. Ale nie całkiem dobre, dlatego że dziecko obawiało się, co matka zrobi. So after that 1 year, więc po tym 1 roku, the mother called me and said, "What shall I do?" Matka zadzwoniła do mnie i zapytała, co powinnam robić. Well, I said, "You know what you have to do." Odpowiedziałem, ty wiesz, co masz robić. There's no other way. You see the result with your child. Nie ma innego sposobu. Widzisz rezultat ze swoim dzieckiem. And your child is alive. I twoje dziecko żyje. And your study is something dead. A twoje studia one umarły. And so she froze for another year. Więc zatrzymała je na kolejny rok. And during that other year, she got pregnant. I w ciągu tego roku zaszła w ciążę po raz drugi. With the second child. I miała drugie dziecko. And now the medical study is frozen. I wtedy studia medyczne są zamrożone. But her experience with her children, ale jej doświadczenie z dziećmi was so good for her life, było dla jej życia tak dobre, that she started to educate other mothers around her about the umbilical cord. Że zaczęła uczyć matki wokół siebie na temat tej duchowej pępowiny. And meanwhile, she helped more children and more mothers to be better and healthier than she would have become a doctor. I w międzyczasie pomogła większej ilości matek i dzieci, niż gdyby była w tym czasie lekarzem. Myself, I made an experiment in my practice. Ja sam też podjąłem taki eksperyment w mojej praktyce. My helper became pregnant. Moja asystentka zaszła w ciążę. She married before and then she became pregnant. Najpierw wyszła za mąż, a później zaszła w ciążę. And then she was home for 1 year with the child. I była w domu z dzieckiem przez 1 rok. And after 1 year she wanted to come back to work. I po roku chciała wrócić do pracy. And I said, stay home with your child and educate it. Child needs you. Powiedziałem, zostań w domu ze swoim dzieckiem, edukuj je, ono potrzebuje ciebie. But she said, oh no, I cannot. We bought a house and we need to pay the debt, so I have to work.
A powiedziałem nie, bo kupiliśmy dom, muszę spłacać kredyt, muszę wrócić do pracy. So then I said to her, okay, then we make a deal. Więc powiedziałem jej, dobra, to zróbmy umowę. You bring your child to the practice. Przyprowadzisz swoje dziecko do przychodni. We make a room here just for the child. Zrobimy dla niego pokój. And we educate the child during our practice time. I będziemy uczyć to dziecko w czasie naszej pracy. So I had for 2.5 years Więc przez a child in my practice. Przez 2,5 roku miałem dziecko w mojej przychodni. And I could see how it develops from 2.5 years, from 1 year to 3.5, and how the dependency on mother functions. I widziałem przez te 2,5 roku, od kiedy miało 1 rok do 3,5 roku, jak wygląda ta zależność dziecka od matki. So that child liked to eat. To dziecko lubiło jeść. And I also like to eat. A ja też lubię jeść. So we were in the kitchen eating together. Więc byliśmy w kuchni, jedliśmy razem. But while we were eating, his mom went to do some work because when she was with him, she could not work so much. I kiedy jedliśmy, to jego mama poszła popracować, dlatego że kiedy była z nim, to nie mogła dużo pracować. So how long did the child stay just with me? Więc jak długo dziecko zostało tylko ze mną? It was just a few seconds. Było tylko kilka sekund. And then he was asking for his mom. I wtedy zaczynało od razu pytać o swoją mamę. I mean, I was there. Ja tam byłem. He had enough food. Miał wystarczająco dużo jedzenia. Why would he need his mom now? Po co miałby potrzebować swojej matki? Well, he had to search for his mom. On musiał szukać swojej matki. So whenever he was in danger, he never cried doctor. Kiedykolwiek był w niebezpieczeństwie, nigdy nie płakał doktorze. He also always cried mom. Zawsze płakał mamo. Why? Dlaczego? He never searched for me. He searched for her. Nigdy nie szukał mnie, zawsze szukał jej. It was amazing. Było niesamowite. How this child showed his umbilical cord to his mom. Jak to dziecko pokazało tą pępowinę swojej matce. So I hope when you see to your own life how important your mother is, or how important a mother is to its child. Mam nadzieję, że zobaczycie w swoim życiu, jak ważna matka jest. Can tell you stories about stories. Mogę wam mówić historię po historiach. It's always the same. Zawsze wygląda to tak samo. The child needs for the first 12 years the spirit of the mother, the connection to mother. Dziecko potrzebuje przez pierwsze 12 lat duchowego połączenia ze swoją matką. You see, the world survived so many years because until 200 years ago, children went to school at the age of 12. Więc, could you say that again, please? The world survived so long Świat przetrwał tak długo, because children went to school only at the age of 12. Ponieważ dzieci szły do szkoły dopiero w wieku 12 lat. Because until then they would stay together with their mother and their father. Ponieważ do tego czasu były razem ze swoją matką i ojcem. But nowadays in modern society, ale teraz w nowoczesnym społeczeństwie they separate the child very early. Oddziela się dziecko bardzo wcześnie. But almost every disease of the brain, ale prawie każda choroba mózgu, every depression, schizophrenia or whatever we have, depresja, schizofrenia, cokolwiek mamy, and they're growing very fast in children. Rozwijają się teraz bardzo szybko u dzieci. And also in adults. Również u dorosłych. You can all look to them as caused in the early childhood. Możecie na nie wszystkie patrzeć jako na te, które mają swoją przyczynę we wczesnym dzieciństwie. So we must know the law of spiritual dependency.
Więc musimy znać prawo duchowej zależności. It's the most important thing to know. To jedna z najważniejszych rzeczy, którą musimy znać. Yes, we also need chemistry, Oczywiście potrzebujemy również chemii, but love and the spiritual needs are more important than food. ale miłość i duchowe potrzeby są ważniejsze niż jedzenie. That's why the child needs to be educated Dlatego dziecko musi być edukowane until the age of 12 to unlock from mother and bind to home. Musi być edukowane do wieku 12 lat i dopiero wtedy odłączyć się od matki. Because as the body of the mother becomes at certain time insufficient and you need nature, Ponieważ tak jak ciało matki w pewnym momencie przestaje być wystarczające i potrzebna jest natura, so the spirit of the mother becomes insufficient for the spirit of the child, and it must take from a bigger source than the mother. i tak duch dziecka, duch matki też w pewnym momencie przestaje być wystarczający dla dziecka i ono musi czerpać z innego miejsca. But in order to Większego. help the child change the spiritual cord, Ale aby dziecko mogło zmienić tą duchową pępowinę, the mother needs first to not take from her mother and father and husband, matka nie może najpierw też brać od swojego męża czy rodziców, because they are insufficient. ponieważ they are inefficient, Insufficient. You cannot take anything from them. ponieważ są niewystarczający, nie może od nich czerpać. It's like on physical level, you would have a 20-year-old person that still sucks the milk from mother's breast. To tak jakbyście mieli na fizycznym poziomie 20-letniego człowieka, który wciąż się mleko matki. So the same thing is on spiritual level. The spirit of another one is not sufficient for me to feed from. Tak samo na tym poziomie duchowym. Duch innego człowieka nie jest dla mnie wystarczający, abym mógł z niego czerpać. And there's only one source for the spirit, and that is God. I jest tylko jedno źródło dla ducha i tym źródłem jest Bóg. So if the body of the mother is bound to nature, which is bigger than her, I jeżeli ciało matki jest przywiązane do natury, która jest większa od niej, God, being a spirit, is bigger than her spirit, so she can feed from him. Bóg będąc duchem jest większy od jej ducha, więc ona może czerpać z niego. And if mother understands that, she can teach the child to do the same. I jeżeli matka to rozumie, ona może uczyć dziecka, aby robić to samo. And this picture is the ideal picture. I ten obraz to idealny obraz. If the child is bound to God and to nature, it can govern its life perfectly. Jeżeli dziecko jest przywiązane do natury i Boga, może zarządzać swoim życiem doskonale. But it must be at a certain age to be able to do that. Ale musi mieć odpowiedni wiek, aby móc to robić. That's why mother needs to teach it to her. Dlatego matka musi tego uczyć. But mother can only teach it if she knows it. Ale matka może uczyć tego jedynie w przypadku, kiedy sama to umie. Yes, so this is how we were created to work. I to jest to, w jaki sposób zostaliśmy stworzeni, aby funkcjonować. Spiritually bound to God. Duchowo przywiązani do Boga. And physically to nature. A fizycznie do natury. But now the spirit of the body has the wrong button. Ale teraz duch ciała ma zły wyłącznik. And now it binds its spirit to the mother. I teraz przywiązuje swój duch do matki. And then later it binds it to the father. A później przywiązuje też się do ojca. For the purpose to take. Aby brać.
Then to grandmother for the purpose to take. Wtedy też do babci, aby brać, Then to the brother or the sister, do brata czy siostry, or to the friend, albo do przyjaciela, or to the neighbor. albo sąsiadów. It doesn't matter. The child binds itself always with one purpose, to take from the other one. Bez znaczenia. Dziecko przywiązuje się za każdym razem, aby czerpać, aby brać. At the same time, the child thinks I w tym czasie dziecko myśli, that it demands love from each one of them. ono wymaga miłości od nich wszystkich. The child thinks that it deserves to be loved by all around those. Dziecko myśli, że zasługuje na to, aby być kochanym przez wszystkich dookoła. And if it's a Christian child, it even demands from God to love it. A jeżeli to chrześcijańskie dziecko, to będzie również wymagać tego od Boga. So because she thinks she's a God, then the child asks from all others to bow down in front of her. Ponieważ dziecko, myśląc, że jest Bogiem, oczekuje, że wszyscy będą mu się kłaniać. So this brings all the issues in a child's life. I to sprowadza wszystkie problemy w życiu dziecka. Because every child thinks the mother owes him something. Ponieważ każde dziecko myśli, że matka jest mu coś winna. If we would never have demands from others, we would have no issues. Gdyby nie miało nigdy takich oczekiwań od innych, to nie mielibyśmy problemów. So why do we have conflicts between mother and child and mother? Więc dlaczego mamy konflikty między matką a dzieckiem, dzieckiem a matką? In a relationship where there should be no conflict? W relacji, gdzie nie powinno być żadnych sporów? It is just one cause. To jest jeden tylko powód. Every one of them thinks he's a God. Każdy z nich myśli, że jest Bogiem. And so, because they're not, they depend from each other. A ze względu na to, że nie są, to są od siebie zależni. This is another conscious dependency. To kolejna jest świadoma zależność. But the mother has, if the child doesn't behave well, the mother sees herself not loved by the child. Kiedy dziecko się nie zachowuje dobrze, to matka czuje, że nie jest kochana przez to dziecko. And if the mother does not obey the child, then the child thinks the mother doesn't love him. A kiedy dziecko, kiedy matka nie słucha tego dziecka, to wtedy dziecko myśli, że matka go nie kocha. So they are in a conflict because each depend on the other. Więc mają ten konflikt, bo każdy z nich polega na tym drugim. Why do they do that? Dlaczego to robią? Because they have both of them, the same identity. Ponieważ mają razem tą samą tożsamość. So as a conclusion, więc podsumowując, all human problems have just one cause. Wszystkie ludzkie problemy mają jedną przyczynę. Not 1,000. Nie 1000. Just one. Tylko jedną. All human problems have just one cause. Wszystkie ludzkie problemy mają tylko jedną przyczynę. Everyone thinks he's higher than the other. Każdy myśli, że jest większy niż Everyone plays God. Każdy gra Boga. And by this they don't know the dependency. A robiąc to, nie zdają sobie sprawy ze swojej zależności. This starting button of the human life is a wrong button. Ten starter, ten przycisk, włącznik człowieka jest złym włącznikiem. That's why as long it's there, it will make us trouble. Tak długo jak tam jest, to będzie nas wprowadzał w kłopoty. That's why we need a solution. Dlatego potrzebujemy rozwiązania. Stop the conflict and stop disease. Aby zatrzymać ten konflikt i zatrzymać chorobę.
stop being dependent on where there is no water. Przestać być zależnym od miejsca, gdzie nie ma wody. If we search love in a human being, it's like searching water in the desert. Jeżeli szukamy, we search love where? Sorry? If you search love from a human being, Jeżeli it's szukamy, like searching water in the desert. jeżeli szukamy miłości od człowieka, to tak jakby szukać wody na pustyni. We don't do this because we want to. Nie robimy tego, bo tego chcemy. We are forced to it. Jesteśmy do tego zmuszeni. We are not aware of it. Nie zdajemy sobie z tego sprawy. I would have never seen it Nigdy bym tego nie zobaczył, if the body would have not got sick from it. gdyby ciało od tego nie chorowało. The sickness of the body is the result of a wrong spiritual dependency. Choroba ciała jest rezultatem niewłaściwej zależności duchowej, which the human is not even aware of. której człowiek nie jest nawet świadom. If you're 70 years old Jeżeli masz 70 lat and you have a mother that is 90 years old, i masz matkę, która ma 90 lat, are you aware that you're still dependent on your mother? czy zdajesz sobie sprawę, że jesteś wciąż zależny od matki? You still think and your umbilical cord is bound to your mother? Wciąż twoja pompowina duchowa jest... Czy twoja pompowina jest wciąż podłączona do matki? I had a patient who told me that her husband is 70 and her mother-in-law is 90. Ja miałem pacjenta, który powiedział mi, że jej mąż ma 70 lat, a jej teściowa ma 90. And her husband still follows the command of his mother. A jej mąż wciąż słucha rozkazów swojej matki. So is that normal? Czy to normalne? Most people, when they die, Większość ludzi, kiedy umiera, they think or they say, I go now to my mother. mówią, że no teraz idę do mojej matki. Why? Dlaczego? Because there is a dependency Ponieważ jest zależność for love od miłości from a human being od drugiego człowieka, that cannot satisfy. która nie może być zaspokojona. There is no human being that tastes so well that you could say, well, I can live with this. Nie ma takiego człowieka, który smakowałby tak dobrze, że możesz powiedzieć, tak, z tym mógłbym żyć. We need to become aware of our spiritual dependency. Musimy zacząć być świadomi naszej duchowej zależności. The unconsciousness of this wrong dependency brings us into all our troubles. Nieświadomość tej niewłaściwej zależności sprowadza nas wszystkie kłopoty. That's why we need to get rid of this wrong button in our hearts. Więc musimy pozbyć się tego niewłaściwego wyłącznika z naszych serc. And in the next two lectures, we want to see if there is a way out and we have a solution to get rid of this and become friends and not enemies anymore. I w następnych dwóch wykładach będziemy o tym mówić, co możemy zrobić, żeby być przyjaciółmi, a nie wrogami. Thank you for listening. Dziękuję za uwagę. And if there are questions, I don't know, we can answer some questions. I jeżeli są jakieś pytania, moglibyśmy na nie teraz odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Tak, są pytania. Yes, there are questions. Zaraz je udostępnię. Wiele pracujących matek ma teraz, myślę, że orzech do zgryzienia. There is many working mothers that have a tough problem to digest. Well, that's how lectures must be. No, takie muszą być te wykłady. Okej, to zaraz udostępniam pytania.
I'll make the questions available now. Yeah, so I read the first question that says, how to deal with loss, death of a loved one. Psychologists teach us that the mourning period can last up to 2 years. What to do not to suppress grief and other emotions, but to heal them. Jak poradzić sobie ze stratą, śmiercią bliskiej osoby? Psychologia naucza, że okres żałoby może trwać do 2 lat. Co zrobić, aby nie stłumić smutku i innych emocji, tylko je uzdrowić? Now, I think this is a very good question. You're sharing screen now już. Myślę, że to jest bardzo dobre pytanie. And that's why it's very important to understand the structure and the function to give a good answer. Dlatego jest to bardzo ważne, żeby zrozumieć strukturę i funkcjonowanie, aby dać dobrą odpowiedź. If the loved ones is dealt with the I that I'm a God, jeżeli osoba, którą kochamy, jest traktowana tym okiem, które myśli, że jestem Bogiem, then I don't mourn the dead one, I mourn myself. Wtedy nie jestem w żałobie po osobie, która umarła, ale jestem w żałobie po sobie. Because I pity myself that I lost the other one that now cannot love me anymore. Ponieważ żałuję siebie, że straciłem kogoś i nie mogę być teraz przez niego kochany. If I would mourn the dead person, gdybym był w żałobie po osobie zmarłej, that is, if I would be sorry for the dead person, gdybym było mi przykro ze względu na śmierć tej osoby, then my body would not react with an uncontrolled emotion. Moje ciało nie reagowałoby niekontrolowanymi emocjami. And I would have no damages, no diseases, and my spirit would remain free. Nie miałbym żadnych problemów, uszkodzeń, chorób i mój duch byłby wolny. But psychologists unfortunately don't know that when we mourn from the deception. Ale psychologowie nie wiedzą, że kiedy jesteśmy w żałobie, to jesteśmy w tej żałobie ze względu na zwiedzenie. The mourning is self-pity rather than the pity of the dead one. Żałoba jest bardziej użalaniem się nad sobą, aniżeli użalaniem się nad osobą zmarłą. Because they don't understand the deception of the spirit. Ponieważ nie rozumieją tego zwiedzenia ducha. That's why as long as I believe that the dead person is my property, więc tak długo jak myślę, że zmarła osoba jest moją własnością, grief will not stop even after 50 years. Ten żal nie zniknie nawet po 50 latach. The emotions, however, stop. Emocje się zatrzymają. Because they are a first reaction. Ponieważ są tak jakby pierwszą reakcją. With the time, emotions might disappear. Z czasem emocje mogą zniknąć. But the idea of a personal loss remains. Ale ta koncepcja osobistej straty zostaje. And that then brings up disease. I to sprowadza chorobę. Because you cannot live without the death person. Ponieważ nie możesz żyć bez tej zmarłej osoby. That's why people have a relationship with dead people. Dlatego ludzie są w relacjach ze zmarłymi ludźmi. They search for their ancestors. Szukają swoich przodków. Not because they love their ancestors. Nie dlatego, że kochają swoich przodków. It's because they need them. Ale dlatego, że ich potrzebują. It's pure for themselves. To jest w czystej postaci dla nich samych. That's why our body is a very great help. Dlatego nasze ciało jest wielką pomocą. A negative emotion i negatywne emocje is a result of a wrong thought. Są rezultatem złych myśli.
That's why the emotions should help us to not continue in that thinking. Więc dlatego emocje powinny nam pomóc nie kontynuować tego toku myślenia. But we think it's normal to feel bad. Ale my myślimy, że to normalne czuć się źle. But if it would be normal, then it would be normal to feel hunger all the time. Ale gdyby to było normalne, to też byłoby normalne czuć się głodnym cały czas. Then it would be normal to have pain all the time. Byłoby też normalne, aby czuć ból bez przerwy. But negative emotions are like pain, are like hunger and thirst that show us that these things are not correct. Ale negatywne emocje są jak głód czy ból, czy pragnienie, one pokazują nam, że czegoś brakuje. So as we go to the next lectures, we will see more how to solve the issue, because no one needs to mourn for himself. He just could mourn for the dead one, but that would not hurt him and would not bring him a bad emotion. I jak przejdziemy do kolejnych wykładów, to będziemy mówić, jak to zrobić, aby nie mieć żalu samego siebie, ale ewentualnie być w żałobie po innej osobie, ale to wtedy nie ma na nas wpływu takiego. You see, I would just to finish compare fear with grief. Chciałbym skończyć jeszcze porównywać strach z żalem. So both give very bad feelings. Jedno i drugie jest bardzo złym uczuciem. And those feelings, you would not say it's normal to have 2 years fear and then you stop it. I to jest normalne, żeby nikt nie oczekuje, że ktoś ma strach przez 2 lata i nagle on ustaje. Then it's not normal to have 2 years grief and then say after 2 years it's not normal anymore. I to nie jest normalne, aby powiedzieć, że ktoś ma żal przez 2 lata i nagle po 2 latach przestaje go mieć. What is normal is always normal. What is not normal is always not normal. To, co jest normalne, jest zawsze normalne. To, co jest nienormalne, jest zawsze nienormalne. So we can be sad for a person that passed away. Więc możemy mieć smutek po osobie, która odeszła. But we should not be sad about ourselves. Ale nie powinniśmy być smutni ze względu na siebie. I hope that's clear so far. Mam nadzieję, Now we take the second question. Weźmy drugie pytanie. What if we have given everything to God, but healing does not come? Does God heal all diseases? Okay. Co zrobić, jeśli już wszystko oddaliśmy Bogu, a uzdrowienie nie przychodzi? Czy Bóg uzdrawia wszystkie choroby? Now, what do I give all to God? Jak daję ja wszystko Bogu? So we are not conscious how much our life is one with God's life. Nie jesteśmy świadomi, jak nasze życie jest jednym z Bogiem. And usually disease helps us to see that still are things not, we are still somewhere deceive ourselves. I zazwyczaj choroba jest tym, co pokazuje nam, że wciąż gdzieś się zwodzimy. I want to make clear that disease is not an accusation, is a help. I chcę, żeby to było jasne, że choroba nie jest oskarżeniem, ona jest pomocą. We are not guilty when we are sick. Nie jesteśmy winni, kiedy jesteśmy chorzy. Because we don't do it because we want to do it. Ponieważ nie robimy tego, bo chcemy. It's also like sin. We don't want to sin. We don't want conflict. To tak jak grzech. Nie chcemy grzechu. Nie chcemy konfliktu. But we still fall into it. Ale wciąż w niego wpadamy. Unconsciously. Podświadomie. Unwillingly. Nie chcąc. So disease is a help, not an accusation. Więc choroba jest pomocą, a nie oskarżeniem.
So when I have solved the cause, when I have realized what the cause is, Więc jeżeli ja zdałem sobie sprawę, czym jest przyczyna, and if I'm unselfish now, i jeżeli już nie jestem samolubny, I will see in the next presentations how that works, i zobaczymy w kolejnych prezentacjach, jak to działa, then it does not even matter anymore if I get healthy or not. i wtedy właściwie już przestaje mieć to znaczenie, czy ja będę zdrowy, czy nie. Because then I know I'm God's child. Ponieważ wtedy już wiem, że jestem dzieckiem Boga And I leave the result with God. i wtedy zostawiam Jemu rezultat. But from my experience, God wants to heal us. Ale z doświadczenia wiem, że Bóg chce nas uzdrowić And He is very helping. But most of the time He cannot do it because He wants us to realize to remove the cause. ale i On chce to zrobić, ale często nie może tego zrobić, bo chce nam pomóc zdać sobie sprawę z przyczyny. Yeah. So we leave the results always with God. Zawsze zostawiamy rezultaty Bogu. But if something doesn't go away, Ale jeżeli coś nie chce odejść, we can talk to God, ask about, and see if still something might be hid in our hearts that deceives us. więc możemy rozmawiać, pytać Boga, czy może wciąż coś jest ukryte w naszych sercach. Okay, so the next question. Następne pytanie. So, when does Dr. Müller give a patient guidance on changing the diet, and what kind of advice is that? Kiedy dr Müller daje pacjentowi wskazówki w kwestii zmiany diety, jakie są wskazówki? Now, I rarely give guidance on change of diet Rzadko daje wskazówki dotyczące zmiany diety, because diet is just a therapy, not a cause. ponieważ dieta jest jedynie terapią, a nie przyczyną. You see, when a person is in grief, Widzicie, jeżeli osoba jest na żal, or in fear, albo jest w strachu, because he lost something strange happened, ponieważ coś utracił, coś dziwnego się przydarzyło, yes, you can eat food that is more consistent, tak, możecie jeść jedzenie, które jest bardziej spójne, but would that food ever remove the cause? ale czy to jedzenie by kiedykolwiek usunęło przyczynę? You see, food can never remove the cause of disease. Widzicie, jedzenie nigdy nie może usunąć przyczyny choroby. Because as we will see in the next lecture, food is an effect, never a cause. Ponieważ zobaczymy w kolejnych wykładach, że jedzenie jest rezultatem, a nie przyczyną. Before you eat, you think. Zanim jesz, myślisz. Eating is a decision that you make. Jedzenie jest decyzją, którą podejmujemy. But before you can take a decision, you must eat spiritually. Ale zanim podejmiesz decyzję, musisz jeść duchowo. So the issue of man is the starting place of every action. Więc problem człowieka jest tak jakby punktem wyjściowym. So when he has no control over his diet, więc jeżeli człowiek nie ma kontroli nad swoją dietą, it is because he has no control of his spirit. Bo nie ma kontroli swojego ducha. So if people have bad habits, jeżeli ludzie mają złe nawyki, it is because they lose control because they cannot control the people they are dependent on. To ponieważ nie mogą kontrolować, tracą kontrolę, nie mogą kontrolować ludzi, od których zależą. And this is why I want to solve first the cause. Więc to jest powód, dla którego ja najpierw chcę rozwiązać przyczynę, which is this starting button, this one thing that we believe we're God. Która jest tym włącznikiem, tą rzeczą, że myślimy, że jesteśmy bogami. I was a vegetarian because I'm a Christian
from my childhood, from my birth. Ja jestem wegetarianinem od urodzenia. I was vegetarian for more than, and now it's over 25 years, but then it was about more than 7 years. Teraz jest ponad 25 lat, ale wtedy było 7 lat. And now for many years I was vegan. A teraz od wielu lat jestem weganinem. But when I was vegetarian, I was still very fat. I mean, I had no control over my appetite. Ale kiedy byłem wegetarianinem, to byłem gruby. Nie miałem kontroli nad moim apetytem. Yes, it's healthier or it's better for the body to have consistent and good food. Tak, to jest lepsze dla ciała, aby mieć spójne i zdrowe jedzenie. But no matter how good the food is, ale bez względu na to, jak dobre jest jedzenie, if the mind is not changed, it does not help. Jeżeli umysł jest niezmieniony, to w niczym nie pomoże. I had a patient who had cancer in the colon after 40 years of veganism. Miałem pacjenta, który miał raka odbytu po 40 latach weganizmu. You would expect from a vegan person he never gets colon cancer. Oczekiwalibyście, że od osoby, która jest weganinem, że nie będzie mieć takiego raka. Why did he got the cancer? Dlaczego go dostał? Because something happened in the mind. Ponieważ coś stało się w umyśle. You see, that what digests the food is not the food. Widzicie, to, co trawi jedzenie, nie jest samo jedzeniem. That's the action of the spirit. To jest działanie ducha. So the best food with a worried spirit won't avail much. Więc najlepsze jedzenie, kiedy duch jest zmartwiony, niewiele pomoże. The problem is that since science is very one-sided, problemem jest to, że nauka jest bardzo jednostronna. Science just put emphasis on the physical things. Nauka kładzie nacisk jedynie na rzeczach fizycznych. That's why we put so much emphasis on food. Dlatego taki duży kładziemy nacisk na jedzenie. Food has its right place. Jedzenie ma swoje właściwe miejsce. But it can never change the heart. Ale nie może zmienić serca. And the issue of man is not in his stomach. I problem człowieka nie jest w jego żołądku. The issue of man is in the heart. Problem człowieka jest w jego sercu. Jesus says everything, good or evil, comes from the heart. Jezus powiedział, każda rzecz, dobra i zła, pochodzi z serca. But this, someone has an interest that we should never know. Ale jest ktoś, kto ma w tym interes, żebyśmy tego nie wiedzieli. So we put the emphasis on the wrong side. Więc kładziemy nacisk na złą stronę. And then we never get to the point of final change. I wtedy nigdy nie dojdziemy do punktu, w którym nastąpi definitywna zmiana. We need the body and the spirit. Potrzebujemy ducha, ciała i ducha. We need food and love. Potrzebujemy jedzenia i miłości. We need for the wagon a car, a horse. Potrzebujemy do wozu, potrzebujemy konia. But they have a right order. Ale one mają właściwą kolejność. First comes the horse and then the wagon. Najpierw idzie koń, a później wóz. Now someone changes that. Jeżeli teraz ktoś to zmienia, you still have the horse and the wagon. Teraz wciąż mamy wóz i konia. But nothing moves anymore. Ale już nic się nie porusza. Because it cannot work. I to nie może działać. It can only work in the right order. Może to działać jedynie we właściwej kolejności. First the heart, then the stomach. Później żołądek. Okay, so let's go to the next question. Don't you think it's unfair
how much women have to do for children? What is the role of fathers besides supporting the mother? Nie uważa, że to niesprawiedliwe, jak dużo kobiety muszą robić dla dzieci? That must Jaka be jest rola ojców poza wsparciem matki? Now, of course. And connected with this question, the holiday for fathers. Okay. Instead of mothers. Z tym związane jest święto ojców. Now, Znaczy urlop ojców. In the idea that we have that when we do something, it's not so good than when we do nothing. Myślimy, że kiedy robimy coś, to jest niedobrze, kiedy czegoś nie robimy. So when we're a God, we rather want to be served than to serve. Więc kiedy jesteśmy Bogiem, to wolimy, aby nam służono, niż my mielibyśmy służyć innym. And I had many times met this question. Ja spotkałem się z tym pytaniem wielokrotnie. In which woman says, well, I'm home with the child and my husband goes to work and I have to do all this work and he is not there. Kobieta mówi, że jestem w domu z dziećmi, a mój mąż idzie do pracy, ja muszę robić to wszystko, kiedy on tutaj, kiedy go tu nie ma. So we're in a conflict with the time we want to have for us and the time we have for the child. I mamy ten konflikt, bo chcemy mieć czas dla siebie, a mamy czas dla dzieci. That's why it's so good to know the law that we were made to work. We were made to do something. Więc to dobrze znać to prawo, że zostaliśmy stworzeni, aby pracować, aby coś robić. And never be able to do something for ourselves. I nigdy nie robić rzeczy samych dla siebie. So the more a person serves, więc im więcej osoba służy, the more happier it must be. Tym bardziej będzie szczęśliwa. So if the mother has the greater responsibility for the character development of the child, jeżeli matka ma większą odpowiedzialność za rozwój charakteru swoich dzieci, because God gave her this greater responsibility, ponieważ Bóg dał jej tę większą odpowiedzialność, she should be very happy. Powinna być bardzo szczęśliwa. Because what a privilege to raise up God's children. Ponieważ cóż za przywilej wychować dzieci Bogu. To give them the right education, to give them the right direction. Dać im właściwe instrukcje, właściwy kierunek. And then when the husband comes home, wtedy kiedy mąż przychodzi do domu, mother is happy, matka jest szczęśliwa, children are happy, dzieci są szczęśliwe, and father might also be happy. I wtedy ojciec również może być szczęśliwy. But if father comes home and mother is unhappy, ale kiedy mąż przychodzi do domu i matka jest nieszczęśliwa, the children is unhappy, dzieci są nieszczęśliwe, then the father wants to leave again. To mąż chce tak jakby odejść znowu. This work gave him no stress. Ta praca nie daje mu tyle stresu. That's why a woman should never underestimate herself. Dlatego kobieta nigdy nie powinna niedoceniać siebie. She should always know she can handle everything without a man. Powinna wiedzieć, że zawsze może wszystko zrobić bez pomocy mężczyzny. She might be able to raise 10 children without a husband. Może wychować 10 dzieci bez pomocy męża. God put her into that responsibility, she can do it. Bóg dał jej tą odpowiedzialność, ona może to zrobić. But if she believes she cannot do it, ale jeżeli ona myśli, że nie może tego zrobić, she makes stress about herself, stresuje się z tego powodu. And the result is not good. Sorry? And the result will not be good. Rezultat nie będzie dobry. So let us not compete who makes more or who makes less. Więc nie konkurujmy, kto może robić więcej, kto mniej. But rather be happy if you do more than the other. Ale raczej bądźmy szczęśliwi, że możemy zrobić więcej niż ta druga osoba. And rather work together for one cause than try to see who does more or less. I raczej próbujmy współpracować i robić rzeczy wspólnie, niż porównywać, kto robi więcej, a kto mniej. Because that is competition. Ponieważ to jest konkurencja. And competition is always bad.
in that way that we want to compete, and in competition there is not love. W konkurencji nie ma miłości. A co z tymi tacierzyńskimi urlopami? What about the paternity leave? What is paternity? Paternity, that's like a father takes the days off when the child is born, and he can take care of the child instead of mother. Well, that's when they switch mother with father, it's an evil thing. Zamiana matki z ojcem to jest zła rzecz. It will not work well. Nie będzie to dobrze działać. If results are not seen immediately, jeżeli rezultaty nie będą widoczne natychmiastowo, I have seen several cases, and in none of them it worked well. Widziałem wiele przypadków i w żadnym z nich nie działało to dobrze. Because it's not physiological. Ponieważ to nie jest naturalne, czy takie The child's spirit grew up connected to mother's spirit, not to father's spirit. Duch dziecka dorósł, będąc podłączony do ducha matki, nie do ducha ojca. That's why we cannot change that. I tego nie możemy zmienić. The father might be the most caring father, but mother cannot be replaced. Ojciec może być najbardziej troskliwym ojcem, ale matka nie może być zastąpiona. I've seen so many cases when the people already are older and they see themselves neglected by mother. It's the most greatest damage that the child does to himself when it thinks mother has left me alone. Wiele przypadków widziałem, gdzie już dorośli ludzie uważają, że byli zaniedbani przez swoje matki. Jest to największa krzywda, którą oni mają. So the child later on will say, my mother rejected me. Dziecko później powie, moja matka mnie odrzuciła. Because mother, as being the place of God in early childhood, cannot be replaced, like God cannot be replaced. Ponieważ matka, będąc w miejscu Boga względem dziecka, nie może być zastąpiona. We can do things differently, but there always will be results because we break the law that God has put there for everyone that is not changeable. Możemy oczywiście robić rzeczy inaczej, natomiast to łamie prawo i to ma złe rezultaty. So better not do it. Lepiej więc tego nie robić. So where did the age of 12 come from? Skąd wziął się wiek 12 lat? Well, it comes from the Bible. Pochodzi z Biblii. More exactly from the mother of Moses. Bardziej szczegółowo pochodzi od matki Mojżesza. She kept him before she gave him to Pharaoh 12 years. Ona go miała przy sobie, zanim oddała go faraonowi przez 12 lat. In the writings of Ellen White, we find similar things. A w twórczości Ellen White widzimy podobne rzeczy. Where she says that 7 to 8 years, the mother should never be, or the child should never be separated from the mother. Kiedy ona mówi, że w wieku od 7 do 12 lat dziecko nie powinno być oddzielane od matki. And until the age of 10, the child should never have another teacher than mother and father. A w wieku do 10 lat dziecko nie powinno mieć innego nauczyciela jak ojciec i matka. And should not have another teaching place than nature. I nie powinno mieć innego środowiska do nauki niż natury. Those are very clear advices. To są bardzo jasne rady, which mostly no one takes in consideration. Których zazwyczaj nikt nie bierze pod uwagę. Which we see the results today. I czego widzimy rezultaty dzisiaj. The next question, are genetic diseases also the result of a lack of love? Czy choroby genetyczne również są wynikiem braku miłości? Now we must make sure to give the right definition of disease or a genetic disease. Musimy być ostrożni, aby dać dobrą definicję, czym jest choroba genetyczna. As in science, we think the wagon comes before the horses.
Tak jak w nauce myślimy, że wóz idzie przed koniem, we believe that genes can be the cause. Myślimy, że geny mogą być przyczyną. But according to the law, ale zgodnie z prawem, the body only reacts. Ciało jedynie reaguje. So genes are like lamps. Więc geny są jak, like lamps, like lights. Geny są jak światełka. They need to turn on, off and on. Mają być włączane albo wyłączane. Someone needs to do that. Ktoś musi to robić. So every genetic change każda zmiana genetyczna comes from outside of the gene. I pochodzi z zewnątrz genu. Now, yes, I can change it physically by introducing certain things into the body. Tak, mogę je zmienić fizycznie, wprowadzając pewne rzeczy do ciała. Or by the way we think. Albo przez sposób, w jaki myślimy. I would not say that there are genetic diseases. Nie powiem, że są choroby genetyczne. Because they are just results. Ponieważ one są po prostu rezultatem. So I must see where does come the change of gene. Więc muszę wiedzieć, skąd pochodzi zmiana genu. In the child, it can come before the child was conceived. W przypadku dziecka może zacząć się taka zmiana, zanim dziecko zostało poczęte. So the sperma or the ovula might have been changed during or in the body of the parents. Więc plemnik lub komórka jajowa mogą doznać zmiany w ciele rodzica. And then when they come together, you have 2 chromosomes from mother the same and 1 from father, and then you have 3 chromosomes instead of just 2. I wtedy, kiedy one się łączą, możemy mieć 2 chromosomy od matki, jeden od ojca, zamiast po jednym od każdej ze stron. And then you have like Down syndrome. I wtedy mamy na przykład zespół Downa. But Down syndrome or this, when the child is born with a genetic disorder, is something that happens before he was conceived. Ale to, że dziecko rodzi się z zespołem Downa czy innym zaburzeniem, to dzieje się zanim dziecko zostało jeszcze poczęte. So it happened in the body of the parent before conception. To stało się w ciele rodzica jeszcze przed poczęciem. And there only the mind usually could do it. A tam zazwyczaj jedynie umysł może to zrobić. But if we agree to do some genetic material in ourselves to change our genes, ale jeżeli zdecydujemy się na jakiś materiał genetyczny, aby zmienić nasz materiał genetyczny, then that is not a direct influence of the spirit, but it's still indirect, the spirit's decision to do it. To nie jest bezpośredni wpływ ducha, ale to jest wciąż decyzja ducha, aby to zrobić. So however we see it, we always start from the heart. Więc jakkolwiek na to patrzymy, zawsze zaczyna się to w sercu. Everything starts from the heart. Wszystko zaczyna się od serca. That's how our Creator made us. To tak, w taki sposób nasz... And He Himself said it. I On sam to powiedział. Everything starts from the heart. Wszystko zaczyna się od serca. Everything starts from the same button. Wszystko zaczyna się od tego samego przycisku. And that needs to be changed. I to musi zostać zmienione. Then we also will have no diseases anymore. I wtedy nie mielibyśmy chorób. How can an adult who was raised without the love of a mother cope with it? Very good question. Jak może sobie poradzić dorosły, który został wychowany bez miłości matki? Now, in our misconception, we believe we need the action of the other one to be happy. W naszym niewłaściwym zrozumieniu wierzymy, że potrzebujemy działania kogoś, aby być szczęśliwym. Now, there are 2 ways at least to missing the love of a mother.
Są co najmniej dwa sposoby braku miłości matki. It's either then mother passed away very early, to na przykład, kiedy matka odeszła w bardzo wczesnym then you okresie. miss her and Oh, maybe wow. grow up with stepmother or stepfather or in a child home. Brakuje nam jej i wtedy dorastamy albo z zastępczą matką, z macochą, czy też w placówce jakiejś wychowawczej. Or you have a mother, but she was not a happy mother. She didn't love you. She didn't like you. She maybe did not even want you to be born, and so on. Albo mieliśmy nieszczęśliwą matkę, która nas nie kochała, nie lubiła, może nawet nie chciała, abyśmy się urodzili. And by this, you might have become in a, so to say, lack of love. I w ten sposób możesz znaleźć się w sytuacji, kiedy czujesz brak miłości. So in both cases, when we are adults and we survive childhood, W obu przypadkach, jeżeli dotrwamy do wieku dorosłego, we can put away with the past by understanding that it was not the death of the mother, nor the wrong way of the mother, but the way I perceived it. możemy poradzić sobie z tym, kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że to nie śmierć matki, czy też to, że ona nas niewłaściwie traktowała, tylko to, jak my to odebraliśmy. So if I'm adult, I understand that it's my action that brings me into a lack of love, not the action of the other one. Więc ja jako dorosły wiem, że to jest moje czynności, moje działanie, które wprowadza mnie w stan, kiedy brakuje mi miłości. Kiedy brakuje mi miłości. Tak. So when I'm adult, I can say, okay, it's just in me that something makes me to think I'm in this situation. Więc kiedy jestem dorosły, to mogę sobie powiedzieć, że to jest we mnie, że ja odczuwam. Tak. And if I change the button that connects me to mother or to humans, the wrong identity, jeżeli ja zmienię ten przycisk, który mnie łączy z ludźmi, z matką, tą niewłaściwą tożsamość, then I connect to God and everything is fine. wtedy ja łączę się z Bogiem i wszystko jest w porządku. There are solved all the issues then. Wtedy to rozwiązuje inne problemy. I don't see myself a victim anymore Nie widzę siebie jako ofiary już więcej of my past w mojej przyszłości, because I now changed the way I see my past. ponieważ zmieniłem sposób, w jaki patrzę na moją przeszłość. And we will deal with this in our next presentations to understand how we can come away from whatever happened to us in our past. I tym zajmiemy się w przyszłych wykładach, kiedy będziemy mówić o tym, jak możemy zdystansować się od rzeczy, które wydarzyły się w naszej przyszłości. Yeah, so that's why when we understand this, we can cope with every disaster which have happened to us in the past if we understand the process, how things work. I kiedy zrozumiemy ten proces, w jaki działają te rzeczy, to będziemy mogli poradzić sobie z jakąkolwiek katastrofą, która nas... So there is good news. It doesn't matter. I cannot control where I was born or where my mother did or my father did. Nie mogę kontrolować tego, gdzie się urodziłem, co zrobiła moja matka czy ojciec. But if I survived it, and now I'm an age where I can see things differently, ale jeżeli to przetrwałem i jestem teraz w wieku, w którym widzę rzeczy nieco inaczej, I can be free. mogę być wolny. And that's the good news. I to jest dobra wiadomość. So, thank you. To jest bardzo dobre zakończenie dzisiejszego wykładu. This is a very good ending of today's program. Bo już w pewnym momencie zacząłem się drapać w głowę, czy z tym bagażem mojej przeszłości sobie poradzę. Because I started scratching my head if I could even deal with the baggage of my baggage of past that I have.
Także dziękujemy bardzo. Łukasz, dziękuję Tobie za tłumaczenie. So thank you very much. Zapraszamy na jutrzejszy wykład na godzinę 18. We invite you for tomorrow's lecture, 6 p.m. Tytuł wykładu: Wyjście z sytuacji. The title of the lecture is The Way Out. Także mam nadzieję, że jutro już nie będziemy mieć takich problemów technicznych jak dzisiaj, za które jeszcze raz bardzo przepraszam. Życzę Państwu miłego wieczoru i do zobaczenia jutro. Dobranoc. Dobranoc.